Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku dobre informacje dla polskich akcji. Dlaczego? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. I oczywiście zachęcam także do dłuższego niż zwykle śledzenia bloków reklamowych na kanale, ponieważ cały przychód z reklam za listopad zostanie przeznaczony na prezenty pod choinkę dla potrzebujących dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Także zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Dobre informacje dla polskich akcji. Dlaczego? Wczorajsza sesja w Azji przyniosła zawirowania związane z problemami, protestami w Chinach, różnego rodzaju innymi informacjami, które płynęły z tamtego regionu. Słabość azjatyckich giełd była dobrze widoczna, natomiast dzisiaj o poranku widzimy, że z Chin płyną pozytywne informacje. Wyraźnie rośnie giełda w Hongkongu. Ta świeca, która jest teraz ukształtowana na wykresie dziennym, bardzo zachęca do nawrotu presji na ryzyko. Więc to są oczywiste, bardzo dobre informacje, ponieważ zachęcają do tego, żeby wieścić całkowitą klęskę niedźwiedzi, koniec korekty spadkowej formy zatrzymania indeksów giełdowych na obecnych poziomów i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia następnej grudniowej fali wzrostowej, następnej fali rajdu Świętego Mikołaja, który będzie miał potencjał ku temu, żeby wydźwignąć indeksy giełdowe, rynek ryzyka tak wysoko, jak tylko się da na koniec 2022 roku. Także płynące wieści z Chin sprzyjają popytowi na ryzyko i to jest pierwsza dobra informacja dla polskich akcji, ponieważ polskie akcje są w tym samym koszyku jak chińskie akcje, są związane z rynkami rozwijającymi się, emerging markets, stąd też jeżeli mamy do czynienia z dobrą sesją w Chinach, to prawdopodobnie także będziemy mieć także dobrą sesję w Warszawie oraz oczywiście na wszystkich innych rynkach rozwijających się. Kiedy zobaczymy, jak zachowuje się dzisiaj sesja w Korei, to tutaj skala wzrostów jest też obserwowana, jednak jest zdecydowanie mniejsza niż w Chinach. Natomiast moim zdaniem to, że giełda w Korei także próbuje rosnąć, moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo, że dzisiejsza sesja w Warszawie na rynku akcji będzie korzystna dla ryzyka. I na koniec przeglądu giełd w Azji, oczywiście giełda w Japonii. W tym wypadku skala tego, co się dzieje, ruchu w górę na giełdzie w Japonii jest nieobserwowalna, jeżeli chodzi o ujęcie dzień do dnia. Natomiast jeżeli zobaczymy na to, jak kształtuje się wykres w ujęciu intraday, czyli wewnątrz sesji, widzimy jednoznacznie, że trwa próba wyciągania indeksu giełdowego tak wysoko, jak się da. Natomiast nie widać na razie jakiegoś dynamicznego ruchu, czyli presja, którą obserwowaliśmy w Azji, wynika przede wszystkim z zachowania rynków rozwijających się, emerging markets, a nie z rynków rozwiniętych, takich jak japoński indeks Nikkei 225. I to jest oczywiście następna dobra informacja dla polskich akcji, że globalny popyt na ryzyko celuje teraz w te miejsca, które oferują potencjalnie największą stopę zwrotu przy nieco większym ryzyku i myślę, że tak to należy interpretować. Natomiast moim zdaniem to, co jest szczególnie dobre i korzystne dla polskich akcji, co dzisiaj może przeważyć sesję na warszawskiej giełdzie, zwłaszcza podczas części, gdzie Amerykanie będą na rynku, to są informacje z Morgan Stanley, które pojawiły się dokładnie o godzinie 7 rano. Dzisiaj przed sesją w Warszawie pojawiły się informacje o tym, że Morgan Stanley taktycznie podwoił wielkość aktywów związanych z polskimi akcjami w swoim portfelu, czyli polskie akcje bardzo wyraźnie awansowały, zostały podwyższony ich udział w portfelu
Morgan Stanleya, jeżeli chodzi o ryzyko, i moim zdaniem jest to niezwykle dobra informacja, która może ostatecznie zadecydować o tym, co się dzisiaj wydarzy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Więc mając na uwadze ten upgrade Morgan Stanleya dla polskich akcji, to bardzo wyraźne podwyższenie atrakcyjności polskich akcji. Myślę, że jest dzisiaj spora szansa na to, żeby nie tylko przetestować ostatnie maksimy, ale nawet na to, żeby je pokonać. A jeżeli Amerykanie wrócą na rynek, to myślę, że w tym wypadku końcówka sesji może być szczególnie dobra dla rynku akcji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, jeżeli oczywiście nic innego się po drodze nam nie przydarzy. Także ten upgrade, ten awans polskich akcji w portfelu Morgan Stanleya moim zdaniem jest niezwykle korzystną informacją i myślę, że zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo, że w grudniu do końca tego roku indeks WIG20 będzie testował poziom 2000 punktów. Wczoraj dawałem około 60% prawdopodobieństwa, że tak się stanie w końcówce 2022 roku. Ja po tych informacjach, które dzisiaj się pojawiły, zwiększam to prawdopodobieństwo do 65-70%. Naprawdę ma bardzo duże znaczenie ten upgrade znaczenia polskich akcji jeszcze do wartości do takiego oznaczenia polskich akcji, żeby je przeważać. Także myślę, że to, co się dzisiaj pojawiło, będzie miało duże znaczenie dla wyceny polskich spółek. Warszawski indeks WIG20 oczywiście ma ten opór, czyli ostatnie maksima, to jest punkt odniesienia, którego przełamanie będzie jednoznacznym sygnałem, że wygrywa popyt na ryzyko, a moim zdaniem to, co się wydarzyło dzisiaj w Chinach, będzie zwiększało prawdopodobieństwo dobrej sesji podczas dzisiejszego dnia w Warszawie. Kończymy jutro miesiąc, więc myślę, że popyt także będzie widząc to, będzie chciał wykorzystać ten czas do tego, żeby jeszcze bardziej zaatakować te polskie akcje, ponieważ kształt świecy miesięcznej faworyzuje zdecydowanie scenariusze prowzrostowe i wygląda na to, że rynek tutaj uwierzy, że faktycznie czwarty kwartał będzie najlepszym miesiącem do inwestowania na rynku akcji podczas całego roku, zgodnie z tą wieloletnią statystyką, którą zamieszczam bardzo często w każdym wpisie. Więc obserwujmy dzisiaj, co się wydarzy na warszawskiej giełdzie względem tych poziomów odniesienia, czyli ostatnich maksimów. Jeżeli popyt na ryzyko się pojawi, to znacząca cząstka powinna się pojawić także na polskich obligacjach, więc jeżeli równolegle rentowności pójdą w dół, to byłaby to jeszcze bardziej zachęcająca do polskich aktywów informacja. Plus oczywiście, jeżeli euro-złoty złamałby poziom 4,65, a wczoraj już atakowaliśmy ten poziom, to także sygnały płynące z rynku złotego będą faworyzowały scenariusze zachęcające do aprecjacji wszystkich krajowych aktywów, a w szczególności do rozpoczęcia następnej fali aprecjacji krajowej waluty, ponieważ równolegle pada także poziom 4,50 na dolar złotym. I w takiej sytuacji oczywiście to zachęta jest naprawdę do tego, żeby wierzyć w rajd świętego Mikołaja w kolejnej odsłonie na polskich obligacjach, na polskich akcjach i także oczywiście na rynku złotego. W przypadku dolar złotego następne wsparcie to jest poziom 4,30, a na euro złotym to jest poziom 4,55. Więc myślę, że dzisiejsza sesja będzie dobra dla ryzyka i im lepsza będzie dzisiejsza sesja, tym większe prawdopodobieństwo tego, że będziemy atakować poziom 2000 punktów na indeksie WIG20 jeszcze w tym roku. Jak się pozycjonują inwestorzy w poprzednim tygodniu na najważniejszych klasach aktywów i instrumentach finansowych? Widzimy, że długa pozycja była zwiększana tylko względem euro, meksykańskiej waluty, i także wskaźnik strachu był lekko kupowany, natomiast wszystkie inne były tutaj raczej dodawane krótkie pozycje. I co jest ciekawe, na wzroście ceny złota, to właśnie na złocie były dodawane największe krótkie pozycje. Także jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie okaże się to dobrą strategią. Na rynku międzynarodowym oczywiście, co jest także istotne, to dzisiaj o godzinie 14 poznamy wstępne listopadowe dane o inflacji konsumenckiej dla Niemiec.
Mediana prognozuje, że tutaj nie będzie dalszego wzrostu inflacji i oczywiście oznacza to, że rynek będzie mógł bardzo łatwo interpretować te dane. Jeżeli inflacja spadnie, będzie to sygnał ku temu, żeby kupować ryzyko i to zdecydowanie, ponieważ zmniejszy się szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych. Natomiast każdy dalszy wzrost inflacji będzie odebrany negatywnie przez rynki. Moim zdaniem zwiększy się szansa na podwyżki stóp procentowych, ale w tej sytuacji myślę, że większa presja może być na umocnienie euro niż na umocnienie amerykańskiego dolara. Natomiast jeżeli patrzymy na dane o inflacji, to równolegle do danych o inflacji konsumenckiej poznamy także dane o inflacji harmonicznej konsumenckiej i w tym wypadku także moim zdaniem warto na nie zwrócić uwagę, bo tutaj mediana prognoz już wyraźnie prognozuje spadek tej inflacji i oczywiście rynek będzie musiał wybrać, jakiej interpretacji tych danych uwierzy i w takim stopniu powinien zacząć się pozycjonować i generalnie im niższa inflacja, tym lepiej dla popytu na ryzyko. Moim zdaniem taka powinna być reakcja rynkowa. O godzinie 16 poznamy wskaźnik zaufania konsumentów za listopad. Te dane moim zdaniem mają zdecydowanie mniejsze znaczenie niż te dane o inflacji z Niemiec. Rentowności amerykańskich obligacji są w okolicach 3,70. Na razie nie widać żeby tutaj coś się działo negatywnego. Także myślę, że te zachowanie wpisuje się w generalny trend na amerykańskich obligacjach. Natomiast amerykański dolar widać, że posłusznie czeka w okolicach średniej 200-sesyjnej na całym indeksie dolarowym i zniesienia Fibonacciego 50%. Wniosek jest taki, że moim zdaniem aż do piątkowych danych z rynku pracy będzie trudno o jakikolwiek ruch na amerykańskim dolarze, na samym indeksie i w tym wypadku prawdopodobnie do piątku będziemy czekać tutaj z jakimś mocniejszym następnym ruchem. Sam euro-dolar dzisiaj o poranku próbuje rosnąć po tym, jak wczoraj nie udało się utrzymać poziomów okolic maksimów całego impulsu wzrostowego, ale wzrost, który się pojawił, jeżeli wróci nad poziom 1,04, to wzmocni presję na ryzyko, które obserwujemy na indeksach giełdowych, na rynku surowcowym i nawet na Bitcoinie, o czym będzie za chwilę w dalszej części tego materiału. Na rynku walutowym zobaczmy, że zatrzymanie na dolar-jenie także nie jest przypadkowe. Jest to Fibonacci 38,2% całej fali deprecjacji jena japońskiego w tym roku, więc poziom naprawdę ma znaczenie i rzeczony Bitcoin, który także próbuje dzisiaj rosnąć, próbuje zanegować wczorajszy impuls spadkowy, ale jak widzimy, każde kolejne odbicie od okolic $15,000 tworzy szczyt niżej, a to jest zapowiedź i zachęta do tego, żeby wieścić raczej ruch spadkowy niż wzrostowy, dlatego zadaniem popytu na ryzyko, jeżeli faktycznie byki atakują Bitcoina, ktoś kupuje, jest pokonać ostatnie maksima w okolicach $16,800–17,000. Jeżeli tak się stanie, to zwiększy się prawdopodobieństwo ruchu w górę na Bitcoinie. Natomiast na chwilę obecną każde takie podbicie jest tylko moim zdaniem lekką chwilową korektą, a większe jest prawdopodobieństwo spadków w okolicy $10–12,000 na tej najważniejszej kryptowalucie. I właśnie zachowanie kryptowaluty jest najgorszym spośród tych wszystkich aktywów ryzykownych. Najmniej wspiera popyt na ryzyko i te scenariusze prowzrostowe na indeksach giełdowych. Jeżeli jesteśmy przy rynku ryzyka, to zobaczmy, że wczoraj sesja przyniosła spadek poniżej poziomu 4000 punktów na indeksie S&P. Moim zdaniem interpretacja tego jest taka, że Wall Street jednak przejęła się tym, co się wydarzyło w Chinach. Jednak indeksy giełdowe w Chinach rosną, więc prawdopodobnie dzisiaj indeks wróci nad poziom 4000 punktów i będziemy po prostu konsolidować się, oczekując na piątkowe dane z rynku pracy w okolicach 4000 punktów i chłodząc wskaźniki czekać na następny impuls. Generalnie najlepiej zachowuje się indeks giełdowy w Niemczech. Każda kolejna korekta jest naprawdę bardzo płytka, więc w sytuacji, jeżeli popyt na ryzyko faktycznie zaatakuje, no to myślę, że indeks DAX cały czas będzie bardzo dynamicznie kontynuował ruch w górę. I kształtująca się świeca miesięczna także faworyzuje scenariusze prowzrostowe na niemieckim indeksie giełdowym.
I na koniec dział surowcowy, ponieważ wczoraj mieliśmy do czynienia ze spadkami ceny ropy naftowej w taki sposób, że została naruszona średnia dwusesyjna na wykresie tygodniowym, okolice $77, ale wystarczyło właśnie, że doszło do naruszenia tej średniej kroczącej i pojawił się OPEC, który chce znowu obniżyć produkcję ropy naftowej i od razu cena ropy naftowej wróciła nad poziom $77 i próbuje dzisiaj rosnąć, wspierając generalnie popyt na ryzyko, ale tutaj ropa naftowa moim zdaniem żyje własnym życiem i moim zdaniem na rynku surowcowym, jeżeli rozpatrujemy popyt na ryzyko, to obserwujmy zachowanie miedzi, ponieważ jeżeli miedź spróbuje wrócić do tendencji wzrostowej, wróci nad poziom $8000 oraz pokona ostatnie maksima, to oczywiste sygnały będą ku temu, żeby wspierać popyt na ryzyko dzięki zachowaniu ceny miedzi, więc moim zdaniem dzisiaj zadanie popytu na ryzyko jest bardzo oczywiste i obserwujmy właśnie zachowanie miedzi, by zwiększać albo zmniejszać prawdopodobieństwa sukcesu, mając długie pozycje na rynku akcyjnym. I oczywiście popyt na ryzyko widzimy także na rynku złota. Złoto odbija od minimów, które zostały utworzone wczoraj i w tym wypadku także okolice 1765 to jest miejsce, gdzie mamy punkt odniesienia w krótkim terminie, a jego pokonanie oznaczać będzie wejście w tendencji wzrostowej w kolejną fazę, zwiększając prawdopodobieństwo ruchu nawet w okolicy $1830. Także zapowiada się ciekawa sesja. Pamiętamy, że kończymy miesiąc jutro, a popyt na ryzyko atakuje przede wszystkim rynki emerging markets. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zachęcam dzisiaj także wszystkich we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Życzę pięknego, słonecznego dnia, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam!